O, bardzo mi się podobają te umywalki wolno stojące na słupku. Sedesy, ten jest na przykład strasznie fajny, różne rodzaje pisuarów. To jest na przykład taki fajny kątowy pisuar, który być może montowano gdzieś, gdzie ludzie za przeproszeniem sikali w kącie. Żeliwne, emaliowane miski ustępowe stopowe, czyli takie, na których kucano. Znalazłem taką przepychaczkę, czy takiego przepychacza, nie wiem, wtedy widocznie nie stosowano jeszcze żeńskich końcówek. Spluwaczki lewe i prawe, ale to nie było związane z kierunkiem plucia z lewej czy z prawej. O, czyli przepychacz jest zgodny z normami, a gdybyśmy poszli gdzieś, nie wiem, do Leroy, Castoramy czy gdzie indziej i poprosili o armaturę do spluwaczek, tu jest pociągacz z chwytem, taki troszkę jak hamulec bezpieczeństwa w pociągu, też czegoś takiego nie widziałem, łańcuszki różne. Strasznie fajny byłby taki węglowy piecyk z cylindrem, bo to można sobie nawet postawić gdzieś w pokoju w charakterze ozdoby. Cześć! Pomiędzy prezentacjami starego, zabytkowego sprzętu pokazuję na tym kanale co jakiś czas też starą, archiwalną literaturę techniczną, różne znaleziska, które udało mi się wygrzebać, na przykład w internetowych antykwariatach czy na jakichś bazarkach staroci, bo myślę sobie, że dla osób, które interesują się właśnie historią techniki, zabytkowymi urządzeniami, takie publikacje są bardzo często prawdziwą skarbnicą wiedzy. Książka, którą dzisiaj chciałem Wam pokazać, będzie pewnie ciekawa dla dosyć wąskiej grupy osób, chociaż ja osobiście takie katalogi uwielbiam i zaraz spróbuję Wam udowodnić, że jest tutaj naprawdę sporo ciekawego, a czasem śmiesznego, dziwnego i bardzo już archaicznego, rzadko spotykanego sprzętu. Ta naprawdę solidna, gruba publikacja to jest katalog sprzętu instalacyjno-sanitarnego, wydany w listopadzie 1961 roku pod egidą Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Warszawie i na zamówienie Centrali Handlowej Artykułów Metalowych i Elektrotechnicznych w Warszawie. Jest to część całego cyklu katalogów, których pełen spis podany jest tutaj na końcu. Ja w moich zbiorach mam od niedawna także katalog sprzętu instalacyjnego elektrotechnicznego z 1958 roku, który na pewno pokażę w jednym z kolejnych odcinków, bo on jest bardzo ciekawy. A w poprzednich nagraniach z tego cyklu o literaturze technicznej prezentowałem już dwa późniejsze katalogi silników elektrycznych małej mocy, chyba z 69 i 75 roku. Dla kogo może być interesujący ten spis dawnych wyrobów sanitarnych? Myślę na przykład o osobach, które pasjonują się urządzaniem domów czy mieszkań w stylu retro, bo można tutaj znaleźć sporo inspiracji i wiedzy o tym, jak faktycznie wyglądało wyposażenie kuchni, czy łazienki, czy toalety na przełomie lat 50. czy 60. Myślę też o osobach, które przygotowują na przykład plan do filmów dokumentalnych, czy filmów nawet fabularnych, których akcja rozgrywa się właśnie w tym okresie. Wbrew pozorom łazienki wcale nie są takim rzadkim miejscem akcji filmowej. No i na pewno, jeżeli ktoś remontuje stare domy i chce zachować ich charakter, no to taki katalog także jest bardzo ciekawą i cenną skarbnicą wiedzy. Myślę sobie generalnie, że na pewno znajdą się ludzie, których po prostu interesuje, w jakich kiedyś mieszkano warunkach, z jakich sprzętów korzystano. Ja kilka z prezentowanych tutaj elementów wyposażenia pamiętam na przykład z mieszkania dziadków. Na przykład pamiętam z mieszkania dziadków, przepraszam, tutaj sobie założyłem, pamiętam taki identyczny, dokładnie taki sam piecyk gazowy, który wisiał w kuchni i zaopatrywał całe mieszkanie w ciepłą wodę. No to była rzecz potencjalnie dosyć niebezpieczna przy jakimś tam wadliwym odprowadzeniu spalin. Na szczęście wtedy wszystko bardzo dobrze działało. Pamiętam, że ja się tego piecyka troszeczkę bałem, bo jak się odkręcało ciepłą wodę w zlewie, no to tam od tego płomyczka pilota zapalał się cały palnik i to tak na początku dosyć głośno, nie wiem, huczało, zanim on tutaj nie złapał ciągu. Ale w tym katalogu są też na przykład inne ciekawe rzeczy, których nie widziałem, na przykład taka terma gazowa,
I wtedy na początku lat 60. najwyraźniej w wielu miejscach, gdzie na przykład nie było doprowadzenia gazu czy elektryczności może, korzystano też do grzania wody z takich piecyków węglowych z cylindrami. Podobny piec, prawdę mówiąc, widziałem kiedyś w starym domu na sprzedaż, który oglądałem jeszcze z takim ciśnieniomierzem tutaj na obudowie cylindra. Ale po kolei na początku tego katalogu w pierwszym rozdziale znajdziemy bardzo, bardzo szczegółowo opisane żeliwne artykuły kanalizacyjne, czyli na przykład no, wszelkiego rodzaju rury, kolanka jakieś, łączniki. Tutaj są też włazy kanalizacyjne. Jest tutaj oczywiście też, są tutaj rynny, czy tam rury deszczowe, różne elementy odprowadzania wody z rynien do kanalizacji. No ja z tymi różnymi żeliwnymi, starymi rurami miałem dosyć dużo do czynienia podczas remontu mojego domu, który wybudowany był na początku lat 70. i praktycznie no, cała instalacja wodno-kanalizacyjna w tym domu była do wymiany, a te stare żeliwne rury były już no, kompletnie zakamienione, czasem zupełnie zatkane, zardzewiałe, częściowo w ogóle popękane, a ostatnio też pomagałem sąsiadowi przepychać takie właśnie żeliwne rury w piwnicy. Druga część katalogu, tutaj sobie też założyłem, to jest sprzęt sanitarny wykonany z żeliwa. No i tutaj jest mnóstwo różnych wyrobów. Na początku zresztą to jest bardzo ciekawe, opisane są normy, które te wyroby powinny spełniać. Są tutaj opisane różne wady, które dyskwalifikują takie wyroby. Tutaj na początku są oczywiście wanny. Taką żeliwną wannę, myślę, że bardzo podobną do tej, która jest tutaj na jednym z rysunków, nie wiem, ta lub ta, trzeba by sprawdzić wielkość. Taką bardzo zniszczoną, już emaliowaną powłoką, także miałem w starej łazience u mnie w domu. Nie wiem, może nawet gdzieś zaraz znajdę jakieś zdjęcie, to wam pokażę. No i podczas remontu przyznaję, że bardzo się natrudziłem, żeby tę wannę wydobyć, a potem jeszcze w dodatku znieść, czy właściwie jakoś tak spuścić na linię po schodach na dwór. Teraz przyznaję, że trochę żałuję, że jej sobie nie zostawiłem na przykład na jakiś zbiornik na deszczówkę. Ale są tutaj dalej w tym katalogu, oto na przykład taka fajna wanna, nie wiem, w której pewnie można było też usiąść. Tak, wanny kąpielowe, nasiadowe, żeliwne, emaliowane. Fajna rzecz. Są tutaj dalej też umywalki łazienkowe, takie naprawdę stylowe, fajne. Przyznaję, że taką umywalkę nawet bardzo chciałbym mieć. Zwróciłem szczególnie uwagę, to też jest jeszcze taka umywalka jednomiejscowa, ścienna, żeliwna, emaliowana. O, tutaj jest to, czego szukałem. Zwróciłem uwagę na takie duże, długie, wolno stojące umywalki szeregowe, które pewnie ktoś może pamiętać z jakichś zbiorowych łazienek, na przykład w ośrodkach wypoczynkowych, fabrykach, no nie wiem, w jakichś jednostkach wojskowych na przykład. Tutaj nawet jest taka dwuszeregowa umywalka, do której można było podchodzić z dwóch stron. Dalej jest też coś, co tutaj nazywa się korytem. I są też takie elementy z jedną stroną, po jednej stronie otwarte, takich koryt, które można było łączyć właściwie w dowolną ilość elementów, czy dowolną długość. I one też są przeznaczone, jak tutaj napisano, właśnie do pomieszczeń mycia zbiorowego. Dalej są żeliwne zmywaki, zlewy kuchenne. Nawet mam gdzieś jeszcze w piwnicy zdjęty taki dosyć podobny, dwukomorowy, żeliwny, emaliowany zlew. Praktycznie chyba identyczny jak ten. Też takie dwie komory. Dalej są, ten nawet też fajny, taki można by powiesić sobie na przykład do ozdoby w ogrodzie. Jak byłem w Austrii, to widziałem też takie zlewy, jeszcze tutaj z tą ozdobną, tą blachą osłaniającą, z której tutaj wychodziła bateria dostarczająca wodę. To wiem, że wiele osób wiesza sobie coś takiego w ogrodzie i na przykład tutaj urządza doniczkę w takim zlewie. Też w sumie fajny pomysł. Są tutaj też, to jest taka w sumie ciekawostka, żeliwne, emaliowane miski ustępowe, sedesy. Ten jest na przykład
strasznie fajny. Prawdę mówiąc, nawet nie wiedziałem, że wykonywano je kiedyś także z żeliwa. No to jakieś takie kielichy ustępowe. Czegoś takiego to nie wiem, chyba poza pociągiem w ogóle nie widziałem. To jest też ciekawe, takie żeliwne, emaliowane miski ustępowe stopowe. Czyli takie, na których kucano. Nawet kilka rodzajów tutaj jest tych misek. Coś takiego pamiętam jak najbardziej z jakichś takich generalnie bardzo brudnych i śmierdzących toalet publicznych z dziurą w podłodze z jakichś prowincjonalnych dworców autobusowych. No to często było to jakimś tam wapnem jeszcze obsypane dookoła. No i tutaj różne rury spustowe i takie dosyć fajne żeliwne spłuczki ustępowe, które wisiały no praktycznie tak pod sufitem. Z dosyć fajnie też rozrysowanym mechanizmem działania. Bardzo przydatna rzecz. Tutaj też spłuczki automatyczne do pisuarów żeliwne. No i różne syfony wannowe, syfony do odprowadzania ścieków do kanalizacji. Kolejny rozdział w katalogu to już takie nowocześniejsze, właściwie stosowane do dzisiaj artykuły sanitarne fajansowe, czyli miski ustępowe praktycznie, chwileczkę, czyli praktycznie takie, jakie znamy dzisiaj, może w troszeczkę innym kształcie. Ale to, co mnie tutaj zaciekawiło, to jest lista producentów takiego sprzętu. Zresztą to jest przy każdym rozdziale, można znaleźć listę zakładów, które taki sprzęt produkowały i część z nich właściwie do dzisiaj brzmi znajomo. Na przykład są tutaj zaraz na początku zakłady fajansu sanitarnego Koło. Są inne zakłady w Czeladzi, Radomiu, Wrocławiu, Częstochowie, a mnie troszeczkę, przyznaję, przepraszam za to, rozbawiły zakłady wyrobów kamionkowych i sanitarnych w Bolesławcu. No bo przyznaję, że Bolesławiec jednak zawsze kojarzyłem ze słynną malowaną zastawą, a właściwie to naprawdę fajne mogłyby być takie zdobione w słynnym bolesławieckim stylu sedesy czy umywalki. Takich tutaj w katalogu niestety nie ma, ale jest jednak bogata, cała ogromna, bogata oferta różnych innych wyrobów. Podobają mi się na przykład, chwileczkę, zaraz to znajdę, tu jest dużo tych misek ustępowych. No tutaj są umywalki łazienkowe, no, praktycznie zupełnie jak dzisiejsza. To jest taka fajna narożna umywalka. Bardzo mi się podobają te umywalki wolno stojące na słupku. Myślę, że to by naprawdę mogło fajnie wyglądać, jak ktoś... tutaj na przykład taka prostokątna umywalka ze słupkiem. To wszystko bardzo zdobione. Przyznaję, że ja chyba w żadnym starym mieszkaniu takiej umywalki nie widziałem i gdybym znalazł gdzieś na gabaryty wystawioną na ulicę taką umywalkę, no to zaraz bym ją sobie chętnie przywłaszczył. Dalej są bidety, pisuary, różne rodzaje pisuarów. Tu jest na przykład taki fajny kątowy pisuar, który być może montowano gdzieś, gdzie ludzie za przeproszeniem sikali w kącie. Tutaj też pisuar kątowy, tu są różne zlewy kuchenne. Tutaj jest wanienka dziecięca, taka dużo mniejsza. Tego szukałem. Tutaj są, i to jest też ciekawe, różne spluwaczki i jak oni tutaj piszą, pojniki źródełka. Przyznaję, że tutaj w opisie przeczytałem i nawet nie wiedziałem tego, że wyróżniano spluwaczki lewe i prawe, ale to nie było związane z kierunkiem plucia z lewej czy z prawej, tylko z kierunkiem doprowadzenia wody. Są tutaj spluwaczki z dopływem lewym i z dopływem prawym. Jest też coś, co... zaraz wam to pokażę. Tutaj są różne rączki, haczyki. Jest też coś, co tutaj nazywa się pociągaczem i pewnie wiele młodszych osób może w ogóle nie wiedzieć, do czego to służyło, a to była po prostu taka porcelanowa, fajansowa gruszka do pociągania i uruchamiania spłuczki sedesowej umieszczanej pod sufitem. To widzieliśmy przed chwilą gdzieś takie zawieszane wyżej nad głową spłuczki, z których woda po prostu opadała grawitacyjnie i takie spłuczki były kiedyś bardzo popularne. Pamiętam, że w obydwu mieszkaniach moich dziadków właśnie w toaletach były
spłuczki z takimi pociągaczami na łańcuszkach i tak szczerze mówiąc to bym dzisiaj chętnie sobie taką fajną spłuczkę z pociągaczem na łańcuszku zamontował. Myślę, że w łazience takiej urządzonej w stylu retro bardzo fajnie by to wyglądało. Tutaj jest jakaś podstawka do szklanki, tutaj jest półeczka z mydelniczką, tutaj też jest jakaś mydelniczka do wanny, też z takim drutowym zawieszeniem, półeczka. Bardzo fajne rzeczy. O, tutaj jest na przykład zaczep do papieru toaletowego, oni to nazywają papiernica. Myślę, że jak ktoś sobie właśnie łazienkę w takim retro stylu urządza, to tutaj może znaleźć kilka jakichś takich fajnych inspiracji. A następny rozdział to artykuły z tak zwanego żeliwa ciągłego. Tutaj chodzi po prostu o wszelkiego rodzaju złączki używane w instalacjach doprowadzających wodę, jakieś kształtki, złączki. Właściwie dokładnie taka sama oferta jest w dzisiejszych marketach budowlanych, też ze średnicą tradycyjnie podawaną w calach. Chociaż nawet fajnie, bo tutaj w tej tabelce obok wymiarów w calach są również podane wymiary w milimetrach, a to może się czasem przydać. Ja sam przyznaję, że kilka razy mierzyłem, nie wiem, w domu jakąś starą taką złączkę, czy jakiś gwint kranika, który potrzebowałem i tak nie byłem do końca pewien, czy to potem w markecie, w sklepie brać taki kranik, czy złączkę o wymiarze 1/2, czy 3/4 cala, a tutaj można sobie to wszystko zmierzyć, przeliczyć i już potem wziąć pasujący element. Bardzo dużo, jakieś takie trójniki, tutaj są czwórniki, złączki wkrętne, cała masa, dokładnie dzisiaj też można, korki takie, wszystko to można dzisiaj dostać, a nawet ostatnio gdzieś tam szukałem paru jakichś złączek i nie było. No proszę, jakbym w 60 latach był, to bym napisał tutaj do tej centrali handlowej i może bym takie otrzymał. Bardzo ciekawym rozdziałem na pewno jest ten o armaturze sieci domowej i tutaj są różne rzeczy od zwykłych roboczych kranów, takich jak używane na przykład w ogrodach. To są na przykład mechanizmy spłuczek, tu są hydranty, takie z dużą średnicą, ale są tutaj też takie już fajniejsze baterie umywalkowe, czy tutaj są kuchenne, czy umywalkowe, czy prysznicowe. I tutaj na przykład są baterie wannowe ścienne. Dzisiaj nazwalibyśmy je bateriami w stylu retro, a wtedy były one w sumie normalnym elementem wyposażenia wnętrz. I tutaj też, zaraz 500 chyba 40, która, no różne syfony, jakieś tam podłączenia. Tak, 543 strona. Tutaj są też armatury do tych wspomnianych wcześniej spluwaczek. To rzecz chyba dzisiaj niespotykana, gdybyśmy poszli gdzieś, nie wiem, do Leroy, Castoramy czy gdzie indziej i poprosili o armaturę do spluwaczek, no to bardzo bym się zdziwił, gdyby była dostępna. Ciekawostką jest też, to była chyba gdzieś tutaj pod koniec, tu jest jeszcze dużo różnych kranów. Nawiasem mówiąc, ostatnio szukałem sobie do umywalki w piwnicy, gdzie jest tylko zimna woda, takiego pojedynczego kraniku i wcale dużo ich w ofercie nie było. Właśnie, ciekawostką jest na końcu tego rozdziału także armatura lekarska i laboratoryjna, wyposażenie laboratoriów, przychodni, jakichś gabinetów lekarskich. Tutaj są jakieś takie zupełnie nietypowe kolumienki laboratoryjne do różnych jakichś płynów, gazów stosowanych w laboratoriach. To dosyć ciekawe takie elementy wyposażenia. No i następny rozdział to już te piecyki gazowe i węglowe, które pokazywałem. Zaraz spójrzmy chwileczkę na producentów tych piecyków. Nie wiem, czy tutaj gdzieś... Aha, to jest chyba lista producentów. Urządzenia do grzania wody. Spójrzmy tutaj, wskazówki dla zamawiających i lista producentów. Przepraszam, ja sobie to odwrócę. Wytwórnia sprzętu komunikacyjnego w Świebodzicach, Cynkownia Warszawska, Pomorska Odlewnia i Emaliernia w Grudziądzu, Toruńskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Harsznicka Odlewnia Żeliwa, Wronkowska Fabryka Wyrobów Blaszanych. Przyznaję, że
Nie jestem pewien, jakiej produkcji był ten piecyk, który pamiętam z mieszkania dziadków, a bardzo chętnie, jakbym gdzieś taki piecyk zobaczył, to nawet bym go sobie kupił i dla ozdoby powiesił na ścianie. Na pewno bym z niego dzisiaj nie korzystał. Strasznie fajny byłby taki węglowy piecyk z cylindrem, bo to można sobie nawet postawić gdzieś w pokoju w charakterze ozdoby. No i wreszcie tutaj ostatni rozdział to tak zwane artykuły instalacyjne pomocnicze, czyli wszelkiego rodzaju rurki, wieszaki, jakieś śruby, zaczepy, no krótko mówiąc elementy montażowe. Ale na przykład, oto śruba do sedesu, ale na przykład to mnie też trochę rozśmieszyło. Jest tutaj też przepychacz, czyli ja na to mówię przepychaczka i to w dodatku z takim szczegółowym rysunkiem technicznym, z którego wynika, że gumowy kielich takiego przepychacza czy przepychaczki miał średnicę 120 mm. Gdzieś tu nawet powinienem mieć taką przepychaczkę i możemy to zaraz sprawdzić. Chwileczkę, zaraz poszukam, bo nawet ostatnio z niej korzystałem. Ok, znalazłem taką przepychaczkę, czy takiego przepychacza, nie wiem, wtedy widocznie nie stosowano jeszcze żeńskich końcówek. To jest chyba wyrób troszeczkę późniejszy. Zaraz zobaczymy, co tu jest napisane. Tak, przepychacz do zlewów. Cena detaliczna, o kurczę, 1890 zł. Spółdzielnia Pracy Gromada Kraków. To jest tak, to już jest chyba urządzenie późniejsze, bo tutaj jakiś znaczek chyba z 71 roku widzę. Sprawdźmy może, czy taki przepychacz lub taka przepychaczka z lat 70. spełnia normy katalogu z lat 60. Tu według tego katalogu 12 cm. No i kurczę, nawet tak, no 12 cm. O, czyli przepychacz jest zgodny z normami, a co mnie ciekawi, zobaczymy, czy tu na liście producentów krakowska Gromada jest wymieniona. Gdzieś to powinno być chyba na początku. Ok, lista producentów. Huta Sosnowiec, Stołeczne Zakłady Gumowe Przemysłu Terenowego, Warszawa, Aleja Niepodległości, Poznańskie Zakłady Chemiczne, Chodzieskie Przemysły Drzewne, Elbląskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Bytowskie Zakłady, Gliwickie Zakłady Tworzyw Sztucznych, Spółdzielnia Pracy Metalowo-Drzewna imienia Rewolucji 1905 roku w Radomsku, Spółdzielnia Pracy Automat, Kraków, ulica Krupnicza 6. Nie wiem, może to Automat później zmienił się na Gromadę, nie mam pojęcia, ale jest też Spółdzielnia Pracy Metalowiec Kraków, ulica Zabłocie 80, czyli jak widać Kraków był miastem bogatym w tradycję produkcji przepychaczy już na początku lat 60. i kontynuował ją także później. Okay, jeszcze nie odkładam tego katalogu, bo na przepychaczach jeszcze nie koniec. Tutaj są lejki ustępowe, pojedyncze. Do czego to służyło? Lejki ustępowe pojedyncze stosowane są do połączenia rury spłuczkowej z miską ustępową fajansową. Ok. Każdy lejek powinien posiadać trwały, wypukły znak wytwórni. Lejki ustępowe podwójne, podkładki pod dzwon. Aha. No i są tutaj też sedesy, ale w sensie desek sedesowych, drewniane i z tworzyw sztucznych, nawet kilka różnych rodzajów. No i na koniec jest tak zwana galanteria metalowa, czyli wszelkiego rodzaju uchwyty na ręczniki. O, tutaj na przykład też jest taki pociągacz do spłuczek z łańcuszkiem, też pamiętam takie łańcuszki, jakaś półeczka. Tutaj jest taki pociągacz sedesowy dźwigniowy, takiego chyba nigdy nie widziałem. Tu jest pociągacz z chwytem, taki troszkę jak hamulec bezpieczeństwa w pociągu, też czegoś takiego nie widziałem, łańcuszki różne. No i na tym kończy się ten naprawdę fajny i całkiem bogaty, jeżeli chodzi o wyposażenie, katalog sprzętu instalacyjno-sanitarnego. Myślę, że zobaczyliśmy, że taki
no, z pozoru nudny katalog kryje wiele ciekawostek i wiele przedmiotów, które dzisiaj wyszły już z użycia, a nawet wydają się trochę archaiczne, zabawne, ale myślę sobie, że wszystko to pozwala wyobrazić sobie, w jakich warunkach i w otoczeniu jakich przedmiotów czy udogodnień żyli ludzie 60 lat temu, a i to na pewno nie wszyscy, bo jednak w latach 60. myślę, że ciągle w wielu miejscach w Polsce o bieżącej wodzie czy o takich eleganckich fajansowych miskach ustępowych, czy już w ogóle o bidetach można było właściwie tylko pomarzyć. Dzięki za ten dzisiejszy wspólny przegląd starego katalogu sprzętu instalacyjno-sanitarnego. Mam nadzieję, że ten katalog Was zainteresował. Ja w każdym razie spędziłem chyba 2 wieczory przeglądając tutaj z zainteresowaniem różne artykuły. Już u mnie w domu się śmieli, że znowu siedzę i oglądam stare sedesy, ale myślę, że dla osób, które takim starym retro sprzętem się interesują, może to być dosyć ciekawa publikacja i bardzo Was zachęcam do poszukania tych katalogów w internecie. Jeżeli nie ma ich w tej chwili, to prędzej czy później gdzieś tam jakaś oferta sprzedaży tych katalogów się pojawi, a jeżeli pilnie potrzebujecie informacji o jakichś ówczesnych retro produktach, dajcie proszę znać, postaram się kilka jakichś stron z konkretnym produktem zeskanować i po prostu udostępnić w pliku PDF. A w jednym z następnych nagrań o tej starej literaturze technicznej postaram się też koniecznie pokazać ten katalog sprzętu instalacyjnego, elektrotechnicznego z października 1958 roku. To może być nawet ciekawsze, bo tutaj jest na przykład mnóstwo różnych starych bakelitowych gniazdek, wtyczek i tego rodzaju elementów wyposażenia elektrycznego, a to jest takie dosyć modne w różnych mieszkaniach, apartamentach, domach urządzonych właśnie w takim stylu retro. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem.